dobry, witamy 3 września. Tak. 3 września, czwartek. Wyszliśmy z hotelu i się tu przeciskamy przez centralne części Sofii, żeby coś zobaczyć, z auta przynajmniej. I będziemy się kierowali na północ w kierunku Belogradczyka, jednego z takich wyjątkowych miejsc natury. Ale to o tym może potem, jak dojedziemy. Na razie Sofia i jej uroki architektoniczne, prawda, Monisiu? Prawda. Prawda. O, po lewo widzimy taki budynek za tym McDonaldem. To jest słynny dworzec jakiś sportu, czy pałac sportu, czy pałac kultury, coś takiego, jakby tutaj techniejszy taki budynek. Taki kontrowersyjna architektura oczywiście, ale przez to właśnie jeden z takich bardziej znanych właśnie budynków sofijskich, jeżeli chodzi o... A tu sobie zobaczmy taki, prawda, Alamińsk, prawda, białoruski budynek z kolei. Po prawicy mijamy właśnie Stadion Narodowy Wasil Lewski. To piłkarski obiekt jest na pewno też między innymi, ale ja widziałem, tam parę było koncertów na tym stadionie się odbywało. Ja nawet nie wiem, czy jakiś znany zespół typu AC/DC, czy coś takiego, to miał swój koncert. Widziałem na YouTube jakiś filmik z tego wydarzenia. A tam jacyś saudaci radzieccy na monumencie stoją, nie wiem czy widać, przez te krzaczorych pewnie nie. No nic nie poradzimy więcej. A my teraz na Centar. Tak, tu kolejny jakiś maładziec na koniu. Tu jakieś ustrojstwo rządowe widać z tego po flagach sądząc. No i policji ilości. No i zobaczmy, jaka ciekawa nam nawierzchnia jest taka cegiełka chyba, tak, ale w żółtym. Pani nie po pasach, to nie wiem, sobie włosy. Trudno rzec. My nie przejechaliśmy na szczęście. To Trzeba było udało się. wycieraczki włączyć Tak bardziej jest. i nam się by przypała poprawiła. Oczywiście. Jakieś potężności policji na każdym rogu, więc chyba wskazywałoby to na okolice rządowe, ewentualnie nie wiem co innemu by wskazywało. No nie wam... Teraz się zbliżamy do takiego najbardziej centralnego miejsca w tej Sofii. Są takie jakby najbardziej ładne teoretycznie budynki. A czy zmiany epoki? Oczywiście głównie ważne, ile to policji tutaj, żandarmeria, policja, cały plac policji po prostu. Może jakiś tutaj będzie jakiś wiec, nie wiem, zamieszki przewidziane, kody albo nie wiem, coś innego. I pani przez pasy idzie. No ale przez pasy. I panowie policji są bardzo uczynni, że panią widzą idącą. Pani jest. Wiesz, nudę tak powiem przełamuje ich tutaj stania na środku. Jak ładna pani, to i Miło radość. popatrzeć oczywiście, no tak, ale ile tej policji? Jakiś może rozjazd jest jakiś? A może tęczowi przyjechali? Nie wiem, ale że nas jeszcze wpuszczają, tak? Jeszcze nas nie... O, idzie jakaś manifestacja, no to chyba byśmy zdążyli przejechać, mam wrażenie. Tak. Ona wtedy zaczął muzykę. Zdecydowanie coś krzyczą, ale nie wiem co. Mają flagi bułgarskie. No, właśnie sobie dobry moment znaleźć na przejazd. Musimy w telewizji załapiemy. Dobra, proszę Państwa, może.
Barwą się może pokazała, tu są jakieś ruinki pod tymi. Tak, Łami. tak, ja czytałam. Kiedyś może się uda je zwiedzić, zobaczyć. A to, co wokół tutaj idziemy, to jest taki plac a la nasz NDM, czyli to się nazywa Plac Konstytucji, tak? To sobie to wygląda. I zielony tramwaj I przyjechał. zielony tramwaj, on to trochę taki też muzealny, bym powiedział, ten Tu tramwaj. jakaś pani na tym monumencie. Na tym monumencie jakaś pani, tak? Komuniku, czy jakby tam go zwał. Jakaś pani, tak, zgadza się, że jakaś pani. Udało nam się przejechać przez demonstrację. Widzimy, demokracja też tutaj się trzyma, co demonstrują. Tu mamy taką Pragę dla mnie. Pragę względnie Łódź. No ale tak porównując do Warszawy. Zabudowa taka faktycznie historyczna i no lekko zaniedbana, poprzeplatana jakimiś plombami współcześniejszymi bardziej bądź mniej, czyli PRL bądź czasy współcześniejsze. Oczywiście wiadomo w przenośni PRL, tak, bo to wiadomo to było inne coś niż PRL, ale nie chodzi o tę epokę, żeby ją tak nazwać. No i jednak jak mówimy urodą, to jakoś to faktycznie nie powala. Co jakby jest faktem naukowym, to nie jest jakieś takie nasze odkrycie, że ta Sofia cudem natury historycznej, tudzież architektonicznej nie jest. A my prosto musimy jechać w pierwszym nowym pasie, mam wrażenie. Co mnie bardzo cieszy z tego powodu. No, następnie zmienimy sobie i będzie po problemie. Więc jak dla mnie to, co widzimy, to jest Warszawa Zachodnia. Gdzie zarówno autobusy, jak i pociąg też tutaj ma swój duży dworzec kolejowy. Tam jakiś apartamentowy jest po lewo, widzimy, jest sensowniejszy, współcześniejszy. Ale po prawicy faktycznie to taka Praga faktycznie. Wzdłuż Grochowskiej, coś Miechęcy wygląda. A tutaj takie widzimy takie coś współcześniejszego. Może trochę bardziej na biurowiec niż na mieszkaniowy, bo nie ma tych balkoników, więc... W tej chwili się kierujemy, będziemy i na Montanę, ale nie Hannę Montanę i nie na Montanę w Stanach, to jest tylko na Montanę, miejscowość w Bułgarii. Tu zaś mamy odpowiednik sowieckiego Ursynowa, tudzież Alejken i metra, i metra pod tą ulicą biegnącego. Jak widzimy tutaj miło, sympatycznie, są pawilony handlowe, toczka w toczkę. Kento Royal. Słoikowo-ursynowskie, tak. Na pewno. A tu proszę, metro wychodzi spod ziemi i się wzbija nad ziemię. Prawie jak w tych dzielnicach podmiejskich Pragi czeskiej, więc widzimy, są liczne podobieństwa. Ale jest takie osłonięte, nie? No osłonięte, bo to metro jest takie, że jakby dostało wody, to by się zepsuło. Bo to metro, co było w Istambule, to ono było takie all terrain, ono mogło i pod ziemią, i nad ziemią i nic mu nie robiło, tak? A to jest w założeniu, myślę, taka wersja właśnie stricte podziemna, tudzież sucha wersja, że musi mieć faktycznie sucho, w związku z tym tak ma jak ma, że jak wychodzi nad ziemię, no to musi być w pełni zadarzona. Tu się coś przewęża, puśćmy pana nerwowo, żeby się tutaj nie... Względnie to przypomina to również ostatnie fragmenty metra we Wiedniu. Więc jak widać, Bułgaria też się, widzimy, rozwija. Montana, jak widać, prosto. Żegnamy Sofię gościnną. Bye bye. I jedziemy dalej. Z gościnnością bym trochę polemizował. No to wina hotelu bardziej niż samej Sofii. Natomiast będę pisał reklamację w tej sprawie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie mamy szczepki. No ale może tak na dach albo na bagażnik by się coś udało. Czy do bagażnika coś tam załadować.
I dzisiaj widzimy pochmurny dzień, to jest po prostu niebywała 23 sprawa. stopnie. 23 stopnie. Chmury na niebie, słońca nie widać, to prawie jakbyśmy już do 4 RP wrócili. No. Zbliżamy się powolutku do Belogradcika, położonego w górskim terenie, bardzo unikalnego miejsca, to za chwilę może zobaczymy, jak dojedziemy. Się sceneria nam wyłania niczym z dzikiego zachodu w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam Arizony, Utah, Nevady, takie klimaty. Jeśli chodzi oczywiście o te skałki z tyłu, bo nie o tą zieleń, która jest z przodu, tak, ale o te skałki, gdzie nadgryzione przez wodę, tak, przez erozję na przestrzeni długiego czasu. Oficjalnie widzimy, o, tablica wjazdowa. Udało się zdążyć ją nakręcić nawet. Chciałabym tam wejść i tak stukam w tą szybę. Ale droga też jest fajna, kręta, No i babcia by tu była wąska, taka ale bardzo... nikomu nic nie staje, więc jakby nudno, bo nikt przynajmniej nie jedzie, więc nie ma się na co. Taka jak lubię. Tak jest. Wąska, kręta. Ale to Castle widzimy prosto na lewo 2 km. A główny ręczek byś miała. Na chwilę podtrzymać. Ja rozumiem, że w lewo, tak? Kaleto Castle w lewo, pierwszy, tak? Tak. Policja ma mieć. Ile tej policji tych autów tutaj nastawiali? Się bałam w bok dać, bo po prostu zaraz będzie na resztę. Nie no, spokojnie. Zakładam, że w lewo musimy jechać pod górkę. Są jakieś... A Kaleto coś jest, tak? Mamy tylko to nie nerwowo w bramę wjeżdża, ale chyba mu się udało. Trafił. Tak. Co po niektórzy mają syndrom. Chyba w lewo też powinniśmy jechać, mam wrażenie. Tak. Czas w lewo jest? Nie wiem, nie widzę, bo ja się patrzę. No bo ty patrzysz się w obiektyw. Jak już się patrzę w obiektyw, to się nie będę... Ja, ślepy stary dziad, muszę tutaj sam To analizować. albo rybki, albo Tak, akwarium. jeszcze pożytek jest w Hołowczycu mój, Sławski Macieju po prostu. Ja, stary dziad, sam muszę nawigować. Ślepy, niedowidzący, niedosłyszący. Zawsze możemy się zamienić. Ja będę No. prowadzić, a ty sobie filmuj i Byśmy nawiguj. zajechali dopiero. Jakbyś sama się nawigowała. Dobrze, no i co teraz dalej, proszę Państwa? Zakładam, że jednak tutaj, chyba tam po tą górkę to raczej nie. O, coś tam jest, jakieś są Co? W oznakowania. lewo jest. Kaleto Fort. Tak. Dobrze, musiałam patrzeć, no przepraszam, nie wiem co tam się kręciło. Tam nie wyjechało, no. No to Co? Co? skutecznie rozprasza. Górę. Na intuicję to był skrętu po jasność. No ładnie. Intuicję opartą o oglądanie No Google jest, Maps, ale chyba się jest. nawet zgadza. Aczkolwiek nie wiem, czy jest, ale... No jest, tu już A czy to widzę. jest wejście, proszę Pani? No chyba tak. Jedziemy na jedynce nienerwowo, bo jest dość stromo. Ale chyba żeśmy zajechali, mam wrażenie. Chyba tak. Dobrze. Pierwsze miejsce się nie dało, no drugie no ostatecznie. Dobrze. Ty wyglądasz jak flaga Ukrainy. Słucham? Jak flaga Ukrainy wyglądasz. Ach, ja wyglądam. Ty masz flagę Ukrainy.
Mamy 2 bilety za 12 lewa w sumie, czyli 24 zł na 2 osoby. Zatem bilety kupione i kroczymy do wejścia do twierdzy. Idziemy. Tak. Sądząc po tym tutaj pięknym rysunku, wynikałoby, że to, co tu jest na niebiesko, to są rzeczy zbudowane w czasach antycznych. I tutaj tak mi się pokazuje, zgadza się. To, co jest w kolorze zielonym, czyli tutaj jak widziałem, tam jakiś element dodane było w średniowieczu, a reszta, te mury na pomarańczowo, to już jest dodane, widzimy, dużo później, tak? Aczkolwiek też ale idea jest znowu taka, żeby wkomponować twierdzę, fortecę w naturalnych ukształtowaniach terenu i wykorzystać tego terenu różne atuty, tak? Niedostępność, stromość i tak dalej, Więc jest to połączenie myśli człowieka z twórczością natury. Więc my, jak widzicie, w tej chwili jesteśmy na tym pierwszym ganku, czy pierwszym placyku. Myśmy przez pierwszą bramę przeszli. I tam są fajne schodki, Musia już iść, bo Musia schodki bardzo lubi. Zwłaszcza jak trzeba iść do góry. To wtedy gorzej jest ze schodzeniem, ale do góry to bardzo chętnie. Belogradci, wszystko żeśmy byli sobie przejechali tutaj, dojeżdżając do tej twierdzy. A wracając, mamy zamiar coś skonsumować, bo duży niedźwiedź jest głodny już. Tak. Idziemy do góry w takim razie. I my, czyli znaczy ja. Mały niedźwiedź już pomknął, jak było widać na innych ujęciach. Kondycja jest po prostu taka, że szok, ale się nie wolno poddawać. Niedźwiadek się gramoli już jako pierwszy. A są żarty, że starego niedźwiedzia robi, że on taki
Ten stary nie jest zasapany. No ale taka prawda. Że stary, ale jary, ale zasapany. A my dziś idziemy w jakimś konkretnym kierunku, czy tak? Na azymut idziemy na razie. Zwłaszcza tam, gdzie nie wolno wchodzić. No tam chodzą. Tam chcieliśmy. No to czemu poszliby tutaj, gdzie nie powinno chodzić? Eksploruje każdy za Aha, eksplorujesz. Każdy za kamarek eksplorujesz, tak? No dobrze. No to eksplorujemy dalej, tak? Tu też będziesz miał ładnie, wiesz? Coś dla Lenki, dla Jasia i dla Stasia. Takie tutaj ekspozycje. O. I flaga Ukrainy idzie. Proszę Państwa. A mnie zepchnij z tego kiwianku, No czy nie, do bo właśnie samochodu. kluczyki na skąd tego nie zrobię. Może być problem. Monisia wykonała to takie miejsce, gdzie pieniążki ludzie zostawiają. To musi być jakaś legenda. Nie wiem, legenda i tu się dziwowała, że ktoś zostawił jednego lwa w jednym bilonie nawet. Jak tu leży, to jest To możesz, tam to możesz wziąć. Znalezione, nie kradzione, to tam to możesz zabrać. Teraz się postaram nie zrąbać. Ja proponuję, idziemy dalej. Bo już nas ta grupa dopadła, co się jej obawiałem. uciekaliśmy. Tak. No niedźwiadek. Tutaj będziesz mogła się wykazać. Masz stopieńki. Stromość jest właściwa. Ja może trochę bardziej z tyłu, żeby ci majtek nie nakręcić, jak idziesz pod górkę. I atakujemy. Jak niedźwiadek żyje? Żyje. Ja się letko rozdzielałem. Znaczy ja stary jestem. Dużo starszy od niedźwiadka, więc mam prawo się zdzieliwać. A nawet te chmury mają swój urok, prawda? Dają tajemniczości. Aczkolwiek musimy powiedzieć, że z nowym zjawiskiem na tym wyjeździe, że jak słonko świeci, to jest fajnie ciepło, ale jak tak powie wiaterek, to już czuć, że się jednak już jesień zbliża, bo taki jest chłód, jaki żeśmy doświadczali na całym wyjeździe. Nawet dzisiaj zobaczyliśmy parę kropli deszczu. Na szybie, no to pełen jest tych tu chmurek, które tutaj gdzieś się czają Ale też na horyzoncie. pierwszy raz od momentu Od wyjazdu z Polski, tak. parę kropli. To jest znak, że wracamy już ku normalności. Niestety. Starość ma swoje prawa. Proszę niedźwiadku. Stopieńki. No ładnie to faktycznie jest. I niezasapany niedźwiadek oraz zasapany Niedźwiedź. niedźwiedź. Tak. Tak to jest. Miało być zdjęcie, ale zaraz będzie zdjęcie, na razie nakręcimy jak stoisz na samej krawędzi. Jako ta bardziej odważna. Szczęśliwy numerek.
Tędy. Chyba ja. Nie tędy. Pytanie, Radku, czy Ci się podoba tutaj? Podoba się. Podoba, ma to swój urok, prawda? Jest takie Inne miejsce. trochę jest tak naprawdę. Inne to miejsce, trochę obrócimy troszeczkę tak, tutaj nerwowo. Żeby pokazać panoramę. A, tak mamy wokół Tak własnej wokół takie, żeby było dynamiczne ujęcie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, to miejsce jest urokliwe, na pewno godne polecenia, aczkolwiek troszeczkę na uboczu, jakby tutaj dojazd jest lekkim wyzwaniem, ale jak się chce, to można. My dotarliśmy. My dotarliśmy jak najbardziej. Magnesik nabyty, tak? Tak. Drogą kupna. Tak jest. Niuniuś stoi, czy jakieś kotki może były do towarzystwa, żeby się chłopak nie nudził. On lubi kotki, jaki ma kotków, to jest. Nieszczęśliwy, zawieziony. Tak jest. I fo się pochuje. A taki samochodzik perwersyjny sobie jest. Teraz idziemy na piechotę do miasta? Nie, idziemy na piechotę do WC, tak? A potem dalej zobaczymy, gdzie zjemy sobie coś. A tu widzimy na znaku, że ten niedźwiadek ma kaca. Do To tego jest- wniosku doszłam ja. Ciekawe, czym on się zakacował, że ma kaca. No to taka właściwie budowa jest momentami historyczna. Troszkę ala Sarajewo to przypomina. Aczkolwiek z tyłu te górki są. Tutaj kierowniczka zarządziła, że jedziemy zjeść, ale Do miasta. do miasta, na dół. Więc jedziemy, szukamy, no. I wyłączamy język. No, to jest po prostu dyktat taki na tej wycieczce, po prostu jak gorzej jak nas w task force. We pracy. Biedny ostatni raz powiedział, że zabiera. No ostatni raz w ogóle, nawet Ja nie wiem, czy ja cię w ogóle dowiozę jeszcze, żeby Właśnie zacznijmy. wysadzi gdzieś Cię po drodze. wysadzę i się będzie Mr. Heban tam gdzieś zbierał z drogi. Jak się deklarował, że cię będzie ratował z tej Turcji, no to gdzieś tam cię z pół drogi może też zabrać, prawda? Ale sam na wakacje pojechał. Obawiam się, że Ale to już ja nie wiem, on nieaktualne. może się wyrwać i wrócić z tej wakacji. No, szukajmy czegoś do jedzenia, mam tutaj głupie dowcipy, a brzuszek pusty. Idziemy, szukamy tego, tak? Jedzenia, proszę pani. Tutaj co znajdziemy? Gdzie? zawsze był mięsny, można jakiś kawał kiełbasy kupić. Tak. Nie wiem, czy będzie smakowała. No, tutaj chyba mi się wydało, jak widziałem. Wiem, że tam dalej jechałem. Tak. No dobrze, to idziemy dalej. Na rogu sobie fajnie. No dobrze, Tutaj dobrze. jest jak widać zaświetlona. Tu jest jakiś też okno. No. Albo tam, Coś jest. To tu, albo tam. tam na rogu mówisz, tak? To spróbuj na tym rogu. Dobrze. Widzimy miasteczko małe, dość cenne. Na uboczu cywilizacji, jak mówię. Dojazd tutaj nie jest jakiś mega prosty. Myśmy z Sofii jechali kilometrów 170. To żeśmy jechali 3,5 godziny, prawie 4 godziny chyba, tak? I to też dlatego się pod koniec tempo podniosło, bo przez pierwszy, nie wiem, 80 km mieliśmy średnią 37 na godzinę. Więc niech to wskaże, jakie tempo jazdy było
naszego przejazdu. Nie wiesz, zobaczymy. Są jakieś, ja widzę jakieś kebaby, widzę pizzę, widzę takie rzeczy, widzę, więc chyba jest dobrze. Ostatecznie niczego żeśmy godnego uwagi nie znaleźli, bo czy to kwestia pandemii, czy cokolwiek innego, ale generalnie tutaj mało tego było dość niebudzące zaufania. Magura tutaj kej w prawo, tak? Dobrze. Na tym Monisia widzimy smacznie w tej chwili pałaszuje drożdżóweczkę z Billi, a ja się na razie widokiem Monisi pałaszującej drożdżówkę z Billi nasysam i jedziemy. Jest i dla Piotra. Jedziemy dalej w kierunku granicy serbskiej, miejscowości Zajacar. No i będziemy patrzeć, coś może nam się uda znaleźć jakieś to może po serbskiej stronie. A jak nie, to będzie dzień dietetyczny, fitness. Na drożdżówkach. Też bardzo zdrowych, jak to wiadomo powszechnie jest. Tu ja się skupiam trochę na drodze, bo się droga poprawia w sensie jakości, więc na razie się wyłączę i zobaczymy co dalej. Monisia przejęła ster nad kamerą, bo tu się trzeba jednak skupić już oburącz, nie będą oczami na drodze. Na dupie jest z typu takich, że już psy dupami szczekają, nie, ale ma to swój I wrony zawracają. urok oczywiście. Tutaj wróciły wspomnienia, na razie prosto na ten Northwest, idziemy się w lewo. Wróciły wspomnienia albańskie sprzed roku. Kiedyśmy również taką dróżką jechali, przebijali się z Korczy do Sarandy. Tam był też odcinek przez góry, gdzie był to odcinek przez świat zapomniany i była droga poza nawet gorsza, bo tam były momenty, że była podmyta, były same wyrwy w asfalcie, więc tam był totalny offroad i nie było w ogóle żadnych domków, a tutaj jednak jak widzimy jest cywilizacja, jakaś mieścinka, wioseczka, już przez nią przejeżdżamy. Plusem jest to, że jest dość pusto, tutaj nic tam przesiłka nie jedzie, co tu też jakby przy tych tutaj wąskich uliczkach jest swoistym wyzwaniem, taka mijanka. Zawsze na takim proszę o zakręciach, prawda? Generalnie taki zakręcik jest nielichy, bo jeszcze i w dół i kącik właściwy. No ale jedziemy, dróżka ma numer 1401 tutejszej nomenklatury. Też za chwilę zobaczymy, bo na nie pokażę ulicę jakąś tam, bo jest to miejscowość. Niby Belogradcik, ale to nie jest Belogradcik, to jest, oszukuję, tyle masz pokazać, że masz numer Monisiu. A po 14, myśmy wyjechali za rogatki tej wioski. Więc jest urokliwy, bym powiedział. Pogoda dopisuje, słońce nie napierdziela, deszczyk nie pada, więc jest to miła odmiana. Widzimy, że jest 22 stopnie. To też jakby jest dla nas swoiste nowum. Dróga jest malownicza, czasem lekko dziurawa, ale trzeba uważać, bo są jakieś niespodzianki. Jest ładny odcinek, ale nagle niespodzianka wyskakuje z zawinkla. Ale ma to swój klimat. Niepowtarzalny z całą pewnością. Będzie jakaś wioseczka sądząc po mojej nawigacji, więc się tutaj rozsądzić, gdzie dalej jedziemy. Osi prawie, że tak. Tu jest w ogóle na babci Jagódzkiej, bo babcia Jagódzka była Szczęśliwa. Szczęśliwa. Powiedziała Piotruś, szybciej na tych zakrętach, fajniej, wiraż wchodź, tak żeby cię wynosiło, bo to jest Cała szczęśliwa. z wykorzystaniem praw fizyki. Zakręty, więc jedziemy, są krzaczorki, widzimy dopiero co się dzieje, tak? W prawo, czy w lewo i jak ostro, więc tak jest. Właśnie widzimy piękną, cudną drogę i widzieliśmy znak, że możemy nią jechać 60 na godzinę. Z racji tego są roboty drogowe, bo tak. Nie byśmy mogli jechać formalnie szybciej, tak? Tak. Natomiast to jadę 30, to myślę, Znaczy że 60 byśmy na pewno podwozie zgubili. Nadzieja jest taka, że dojeżdżamy do czerwonej czy do głównej, co widać pewnie na nawigacji, więc niewiele nam zostało tego hardkoru. Ale
ale tu faktycznie się już poprawiło, tak już się zrobiło faktycznie albańsko. Nie wiem jak tu jechać 60. Naprawdę. Jak znasz na pamięć dziury, wiesz jakim jechać slalomem, to może się uda. Chyba, że się ma odpowiednie auto. No tak, to też ma. Jeśli to może by się dało faktycznie na szybciej, prawda. Ale też ja zawsze mówię, to nie jest gra komputerowa, więc tutaj nie ma drugiego podejścia. Jak coś urwie w samochodzie, to primo. A po drugie inaczej to jeżdżą lokalni mistrze, którzy mieszkają gdzieś obok. Jak urwą, no to sobie urwą, no to sobie tam solują gdzieś tam do wioski i naprawią. A inaczej jedziemy my, jak mamy jeszcze do domu paręset kilometrów, tak? W związku z tym inne są jakby stawki, jak to mówimy na tej firmie, takiej, a nie innej awarii, która może nastąpić. I zgodnie z zapowiedzią się do drogi żeśmy główniejszej dostali. No i widzimy, prawda, się zbliżamy do Republic of Serbia. 1 kilometr wskazuje być tam to być, ta granica być. Coś dla tirów. Zobaczymy co dla nas. Słuchaj, żeśmy przejechali przez bułgarskie instalacje graniczne, chciałem powiedzieć graficzne. Mamy słynny rów dezynfekcyjny. Tak, proszę Państwa. Aczkolwiek bezpłatnie tutaj dzisiaj jest. I uwaga, widzimy jakiś asfalt, jest tablica Welcome to Serbia. Tak, wygląda się tak, wygląda sobie. No i wjechali my szczęśliwie do Serbii. Całość imprezy zajęła nam ile? 10 minut może, tak, licząc sumarycznie, mówię, obydwa posterunki, tak? Bardzo było miło i sympatycznie. Pan Serb, pogranicznik jedynie tam się konsultował. Jak potem wpuścił nas na stacjach tranzytowych prawdopodobnież. Dopytywał jak długo w tej Serbii, co my w tej Serbii, więc mu wytłumaczyłem, że tylko nocujemy raz i jutro jedziemy dalej. Jeżeli byśmy chcieli dłużej pobytować, to może by to budziło większe uwagi. Więc znowu też nikt nic nie mierzył, nie sprawdzał. Tak jest. Poszło gładko i sprawnie mimo panującej pandemii. Maseczek oczywiście nie było widać żadnych na tych przejściach granicznych. Nic. Aczkolwiek było świeże powietrze, więc to może całą sytuację. Bułgarsko-tureckie było przejście takie miłe i to. Tak, a czy mówimy oczywiście o tym przejechaniu z Bułgarii do Turcji, bo tak, z Turcji do Bułgarii, czyli wczorajsze 2 godzinki to z przyjemnością nie miało niewiele wspólnego, chyba że tak sadomaso, jak ktoś tak lubi, no to takie przyjemności też oczywiście można. W kolejności bułgarsko-turecka. Tak. Świadczy, że wyjeżdżamy. Więc tak właśnie na marginesie generalnie odradzamy, aczkolwiek to myślę, że każdy trochę myślący wie, odradzamy te duże przejścia autostradowe, mówiąc kolokwialnie, między krajami Unii a krajami nie Unii. Czyli zarówno Węgry, Serbia, Bułgaria, Turcja, w obydwu kierunkach oczywiście, ja to trzeba to interpretować. Te duże przejścia na autostradach, które się znajdują, są oblegane przez tych niemieckich Turków, czy belgijskich Turków, czy innych tam Turków, którzy jakby, prawda, jadą tymi, prawda, migrują w wakacje w tej z powrotem. I to generalnie, jak widzicie, powoduje 2 godziny czekania, tak? Natomiast te małe przejścia gdzieś u boku, tak jak to, co powiedzieliśmy, to na północy tutaj od Achtopolu do Turcji, czy to tutaj między Bułgarią a Serbią, jak najbardziej są to przejścia mniej oblegane, lokalne i okej, no kwestia czasu dojazdu, prawda, trzeba to doliczyć, bo takimi dróżkami się jedzie wolniej oczywiście, jak widać na załączonym obrazku, ale ma to swój klimat, a po drugie, no, w kontekście stania 2 godzin na przejściu może warto nadłożyć 3 i mieć miłą jazdę, przejażdżkę widokową, niż stać 2 godziny w hycu, na słońcu, na patelni, na betonie i tak dalej. Więc jak to woli, tak to lubi, natomiast jakby no, ja mam wniosek taki, że staram się konsekwentnie takich dużych przejść unikać. Tu jakby wczoraj nie bardzo było jak to uniknąć z racji geografii i trasy. Właśnie ten objazd byłby zbyt czasochłonny, więc nie był ekonomiczny, to się opłacało te 2 godziny jednak postać niż jechać 5 naokoło, czy tam nawet może więcej, natomiast generalnie w innych wypadkach absolutnie polecam przejścia małe i nie duże. Widzimy, zjeżdżamy w dół, bo granica była na swoistej przełęczy jakiegoś tam pasma. Tu widzimy, że jest wyższa cywilizacja, tam ten Zajecar, pierwsza miejscowość przy granicy. Widzimy jakieś tam bloki, to już jest faktycznie tutaj cywilizacja. Ta miejscowość jest też z tego znana, może głównie z tego znana, że tu się produkuje piwo zajecarsko, czy jakoś tak chyba nazywa.
i ono jest dość dobre. Jak ktoś chciał serbskie piwo posmakować, to polecam na Zajecarsko. Zresztą postaramy się to piwo nabyć nawet dzisiaj drogą kupna. Fuj. Jak się Monisia zgodzi, a babcia nie będzie wiedziała, tak? To może się uda wtedy taką operację zakupu przeprowadzić. Zobaczymy. Jak będziesz negocjował. Welcome to Zajecar. Żeby nie być gołosłownym, tak wygląda piwo zajecarsko, jak na tej reklamie tam, na tym budynku. To dość fajny, ładny ryneczek w centrum z muzeum. Natomiast pani kierowniczka zarządziła, że mamy dopychać do piekarni, tu zwanej pekarą, i nabyć burki, ale nie takie burki do ubierania, tylko takie burki do zjedzenia z mięsem, mówiąc krótko. Więc ja, jako że tu jestem bardzo zdyscyplinowany, to ja się podporządkowuję pod takie decyzje, więc tu się nawróciłem, my się będziemy nas tu parkowali pod pekarą. Zatem idziemy po piwo. Nie. Nie? Nie. To gdzie idziemy? Do piekarni. A piwo też? Nie. Nie negocjowałeś jeszcze. Pekara, tu jest jakaś jedna pekara, a my jedziemy do tej pekary, tak? Do tej pekary. Do tej pekary idziemy. A zobacz. Tu jest asortyment, teraz jedziemy liberalnie. Czyli tutaj szef stwierdził, że bierzemy ten worek z mięsem za 10 tych, tak? Za nawet, czyli razy 2. Tak, jedziemy tu bardzo składnie, apetycznie wygląda. Fajne, piękne rzeczy. Pani czeka. Się okazało, że pani nie ma burka z mięsem, miała jakieś inne dwa ostatnie, więc mamy właśnie teraz suspense, co nam dała. Jak to pachnie? Kapustą? Czy z jabłkiem to jest? Nie. Smakuje ci? Może jesteśmy wspólnie. Zjedliśmy w sumie dwie burki, one były chyba jakieś wegetariańskie, mam wrażenie, bo tam mięsa nie było żadnego, ale było dużo tłuszczu. A teraz jedziemy na poszukiwanie tego, co przede mną na reklamie widać. Nie. Musimy jakiś sklep znaleźć sensowny. Kawy. No kawy też, ale i tego również, tylko musimy znaleźć sklep. Teraz mamy cały bagażnik piwa. Niedźwiedziu. Mały, tu jest ładny wizerunek, ja już pokazuję go jeszcze raz. Może pierwszy raz, już nie pamiętam, czy pokazywałem wcześniej. To się zmontuje. Ty patrz za spożywczakiem jakimś, dobrze? Już jeden mieliśmy. Ale takim większym, no bo to już... Większejsze to No, jakiej firmy, bo ja No tutaj raczej nie będzie tych znanych nam firm, więc musi być jakiś no name, musimy znaleźć, lokalny. Proszę pani. Jest sklep, jest nadzieja na piwo. Jest, Monika wypatrzyła, jest jak najbardziej, więc zaraz nabędziemy. Jest też jeleń, całkiem przyzwoity i jest bardzo przyzwoity law. To już jest piwo słoweńskie, ale też bardzo przyzwoite. Reszta są to rzeczy już wynalazki z innych krain. Jechali, aż dojechali nad Dunaj. To co prawo tu widać, to jest Dunaj, rzeka Dunaj, gdzie tutaj jest Serbia, po drugiej stronie jest już Rumunia. Samo co mówię, robię, uderzam we wszystkie możliwe miejsca, żeby to Dunaj pokazać. No i to tak zwana ostatnia prosta do naszej miejscowości osiedlowej Golubac. A to jeszcze kilka została, a tu już bliżej jak dalej. Tunelunio, tak? Jak żeśmy ustalili, 133 metry długości. Temperatura opada, ręce nie. Wszystko jest dobrze. kolejny. O, A ten już jest dłuższy, 59. Wow. Pas.
z tyłu Państwa się wyłania twierdza Golubac. Oczywiście ona od tej mańki są od zakrystii, tak, widoczna, ale jest i będziemy ją jutro zwiedzać. Nie z tyłu, tylko z przodu. Od zakrystii powiedziałem. Z przodu, w sensie widać, a żeby jedziemy. A czy ona jest, to jest z tyłu, proszę Państwa. Ale widok jest na Widok jest nasz, jest na wprost, ale to jest tył twierdzy. No tak, ale nie możesz powiedzieć, jak policją widzi tu przed nami, że jest tył. Dobrze, jakby nie było, Dopełnić, że ona jest przed nami jakby... widać tył twierdzy. O właśnie. Zadowolona? Dobrze. Tak. Proszę Państwa, tu dbałość o język polski jest wysoka, więc trzeba to docenić. Szczegóły. Prawda, o szczegóły. Jakby nie było twierdza, o, widzimy, się buję, bo mu się pruje, tak, żeby utrzymać tej kamery nie mogę, ale twierdza jest. I tak to wygląda od frontu, tu jutro przyjedziemy sobie rano, po Bożemu to zwiedzić.